Witam dzisiaj z gwarnego Hollywood. Dziś porozmawiamy o tym, co odroczona gratyfikacja ma wspólnego z biznesem i co do tego mają Gwiezdne Wojny. And the next recipient of our Quilly Award, Rafael Batian. Ready, set, go. Witam ponownie z Hollywood. Odroczona gratyfikacja. Co to jest odroczona gratyfikacja? Co to ma wspólnego z biznesem? Co ja tu w ogóle robię w Hollywood? Nie jestem tu oczywiście przypadkowo. Często się mnie pytacie, dlaczego podróżuję, co mam do załatwienia. No tutaj akurat odbieram nagrodę Quilly Award za bestseller, który napisałem z Brianem Tracy tutaj w Roosevelt Hotel w Hollywood. Ale przechodzimy do tematu. Odroczona gratyfikacja, co to jest? Z pewnością słyszeliście o takim eksperymencie o nazwie Marshmallow Test, który został przeprowadzony w Stanford University w latach 50. czy w latach 60. O co chodzi z Marshmallow Test? Chodzi o to, że dzieciom przedłożono marshmallows, to są takie jakby ptasie mleczko bez czekolady. Każdemu dziecku dano jednego marshmallow i powiedziano, możesz to zjeść albo teraz, to jest taki smakołyk dla dzieci, tak? Możesz to zjeść albo teraz, albo za 15 minut, jeśli dasz radę, jeśli wytrzymasz 15 minut, to dostaniesz jeszcze jednego marshmallow, którego będziesz mógł zjeść. Będziesz miał wtedy 2 marshmallow. No i oczywiście tam oni to nakręcali, tam się dzieci siliły, robiły różne miny i tak dalej. Niektóre dały radę wytrzymać te 15 minut, niektóre nie. I jest tam jakiś procent tych dzieci, które wytrzymały i dzieci, które nie wytrzymały. Ale ciekawa rzecz zaczyna się w drugiej części, bo to były 5-letnie dzieci i 15 lat później były przeprowadzane jakby badania tych dzieci ponowne i sprawdzano ich po prostu w testach na inteligencję albo w takich testach, które się pisze, takich naukowych do uniwersytetów, które się pisze czy które się zdaje. I okazuje się, że te dzieci, które potrafiły odroczyć swoją gratyfikację, czyli poczekać na tego drugiego marshmallow 15 minut, one dużo lepiej radziły sobie w tych testach i dużo lepsze wyniki osiągały w tych testach. I teraz tutaj często widzę gdzieś na wideo, gdzieś w internecie, że się mówi, że te dzieci tam dużo większe sukcesy w życiu osiągały. To nie jest tak do końca, tak? Bo jeśli osiągasz sukcesy w szkole, czy jako pracownik zarabiasz więcej jako pracownik, to niekoniecznie oznacza, że osiągasz więcej w życiu, bo nie zostały na przykład żadne przeprowadzone eksperymenty co do satysfakcji tych dzieci z życia, czy tych ludzi później w życiu, albo na przykład co do ich skuteczności w biznesie, do czego oni w biznesie dochodzili. Ale to jest oczywiście bardzo trudne do przeprowadzenia z tego względu, że bardzo mało ludzi zostaje przedsiębiorcami i oni nie mieli takiej próbki, wystarczająco wielkiej czy dużej próby, żeby przeprowadzić tego typu później badanie. I teraz można się zastanawiać, jaki wpływ ma odroczona gratyfikacja na biznes. Czy ona rzeczywiście, jeśli używamy odroczonej gratyfikacji, czy rzeczywiście osiągamy więcej w biznesie. I teraz możesz się zapytać, dlaczego opowiadam o tym z Hollywood. Bo właśnie chcę Ci opowiedzieć o jednym człowieku tutaj z Hollywood, o przedsiębiorcy, o wielkim przedsiębiorcy, a zobaczysz jak wielkim na końcu tego wideo, który właśnie osiągnął bardzo wiele stosując odroczoną gratyfikację. Może słyszałeś czy słyszałaś o takim panu jak George Lucas. Jeśli nie wiesz, kto to jest George Lucas, to sprawdź. To jest producent i też reżyser
Star Wars, filmu Star Wars. Jak wiesz, film Star Wars jest jednym z najbardziej popularnych filmów czy serii filmów w historii Hollywood i ten George Lucas w latach 70., na początku lat 70. nagrał taki, czy wyprodukował taki film American Graffiti, za który jego firma produkująca filmy, która się nazywała Lucasfilm, do tej pory się tak nazywa, dostała $150 000 za wyprodukowanie. Oczywiście tam był jakiś budżet na eksponaty i tak dalej, ale za samą produkcję $150 000. Tak? I ten film tam osiągnął sukcesy różne i później George Lucas miał pomysł na taki film o galaktyce, o jakichś przygodach kosmicznych, który właśnie to miał nosić nazwę Star Wars. I po prostu szukał koncernu filmowego, który zlecił mu wyprodukowanie tego filmu, który podjąłby się dystrybucji i tak dalej, dla którego on by ten film jakby wyprodukował w swojej firmie Lucasfilm. No i tam oczywiście wiele odmów dostał i tak dalej, ale już o tym nie będziemy mówili. W końcu jakiś chyba 21st Century Fox, nie jestem pewien, ten koncern filmowy zaproponował mu, że tak, że to jest dobry koncept, że to jest fajna sprawa i żeby on to dla nich wyprodukował i zaproponowali mu $500 000 za to. Czyli ponad 3-krotnie więcej niż on wziął za ten film American Graffiti. No i teraz to oczywiście były bardzo duże pieniądze, to były początek lat 70. Teraz możecie przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, to by było parę milionów, może z 5 milionów, może trochę mniej. W każdym razie to były bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze. I wyobraźcie sobie, że George Lucas odrzucił tą ofertę i powiedział: nie, ja chcę, żebyście zapłacili mi tylko $150 000. To są moje jakby koszty własne, ale ja chcę, żebyście za to dali mi prawa do tych towarów dla fanów, czyli merchandise, czyli prawa do koszulek, do zabawek, do innych materiałów dla fanów. I jeśli będą następne części z serii tej sagi, to ja chciałbym zachować do nich prawa. Tak? To wtedy ja będę miał prawa autorskie, a nie wy. No i oni stwierdzili, że to jest bardzo dobry deal, no bo jest bardzo duże ryzyko, że taki film się nie powiedzie i po co mają płacić komuś 500 000, $500 000, jak mogą zapłacić 150 000. I jak sobie tak pomyślicie, to myślę, że większość ludzi powiedziałoby, że no ten George Lucas jest głupi, że był głupi, przecież miał możliwość dostania kupy pieniędzy od razu, to on woli mniej niż 1/3, praktycznie nic nie zarobić na tym, bo to są jego koszty własne i że może coś tam ugra na jakichś tam dodatkowych rzeczach. Tym bardziej, że się okazało, że ten film Star Wars już w pierwszych 6 miesiącach zarobił $220 milionów w kasach kin, a do tej pory zarobił $2,5 miliarda. Ale jeśli weźmiemy od tamtego czasu te wszystkie artykuły dla fanów, to one sprzedały się w ilości $12 miliardów od tamtego czasu. 12 miliardów dolarów. I co roku obecnie firma George'a Lucasa sprzedaje tych materiałów w ilości $3 miliardów. To jest po prostu niesamowite. To jest miliardowa firma. Same tylko materiały dla fanów. Czyli głównie chodzi o zabawki. Tak? On stworzył po prostu firmę zabawkową, która produkuje tylko zabawki oparte o trylogię czy o całą serię Star Wars. $12 miliardów. Ale to nie wszystko, bo on też zachował prawa do następnych części Star Wars. Te wszystkie części przyniosły do tej pory 4 miliardy obrotu, jeśli chodzi o kina. Do tego 4 miliardy obrotu
jeśli chodzi o DVD i jeśli chodzi o wcześniejsze kasety VHS. Ale to jeszcze nie wszystko. Do tego dochodzi 3 miliardy obrotu, jeśli chodzi o gry. 2 miliardy obrotu w książkach, które są o tej sadze całej Star Wars. Do tego dochodzi następne prawie 2 miliardy obrotu z deali licencyjnych, czyli jeśli ktoś chce wyprodukować, powiedzmy, gumę do rzucia Star Wars, to musi zapłacić opłaty licencyjne. Jeśli ktoś chce wyprodukować napój z nalepką Star Wars, to jest to samo. Czyli musi mieć jakiś deal licencyjny. Jak to podliczysz, to wychodzi 15 miliardów dolarów obrotu z tych dodatkowych rzeczy. To jest wszystko w firmie Lucasfilm. George Lucas dodatkowo podczas produkcji pierwszego filmu Star Wars zbudował firmę ILM, czyli Industrial Lights and Magic, która robiła efekty specjalne do tego filmu. Tą firmę właśnie sprzedał później dla Steve'a Jobsa. Ta firma była właśnie zalążkiem Pixara, jednej z firm Steve'a Jobsa, którą on później sprzedał dla Disneya za 7,3 miliarda dolarów. A co się stało z George'em Lucasem? George Lucas sprzedał Lucasfilm też dla Disneya dosyć niedawno za 4 miliardy dolarów. I łącznie z tym, co już wcześniej zarobił i miał, obecnie ma wartość netto w wysokości 5,5 miliardów dolarów. I to są właśnie efekty odroczonej gratyfikacji. George Lucas nie przyjął dealu za 500 tysięcy dolarów, nie przyjął wielkich pieniędzy w jednym kawałku, tylko wolał grać długodystansowo, wolał skonstruować ten deal tak, żeby wziąć na początku, pokryć swoje koszty, ale mieć duży potencjał wzrostu i to jest właśnie efekt odroczonej gratyfikacji. George Lucas nie przyjął dealu za 500 tysięcy dolarów, pół miliona, żeby dostać dużo pieniędzy w jednym kawałku, tylko wolał po prostu pokryć swoje koszty po to, żeby w przyszłości mieć potencjał na dużo większe zarobki. On po prostu odroczył swoją gratyfikację i wolał grać długoterminowo. I w ten sposób zarobił miliardy. Stał się miliarderem i dziś, jak spojrzycie na listę najbogatszych ludzi w Hollywood, to George Lucas jest numer 1 najbogatszym człowiekiem w Hollywood. 5,5 miliarda dolarów. Kupa pieniędzy. No, także widzicie, odroczona gratyfikacja odgrywa dużą rolę w biznesie. Tu chodzi o granie gry długoterminowej, patrzenie, co w długim terminie nam to może przynieść, a nie patrzenie, żeby szybko zarobić pieniądze, tylko budować długoterminową wartość. No, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Ci się to podobało. Jeśli tak, to daj mi łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować na dole, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapiać moich filmów. Zapraszam do komentarzy, co myślisz na ten temat, jakie są Twoje spostrzeżenia, przemyślenia, może doświadczenia. Udostępnij ten film znajomym, przyjaciołom, kiedyś Ci za to podziękują. Ja tu mówię dużo o myśleniu najlepszych przedsiębiorców świata, o myśleniu miliarderów, którzy doszli od zera do miliardów w czasie jednego życia. Mówię też o robieniu rzeczy niemożliwych, o moich doświadczeniach z tym, a także o kryptowalutach, o inwestowaniu w kryptowaluty i o moich doświadczeniach z inwestowaniem w kryptowaluty. Także jeśli ten film Ci się spodobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam do ich oglądania. To tyle na dziś z Hollywood. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.